Cześć, ja mam na imię Przemek, a to jest kolejny odcinek podcastu Agile dla menadżera. Tytuł dzisiejszego odcinka to jak skutecznie wprowadzać Scrum w organizacji. I tu chciałbym zaadresować dwie grupy odbiorców. Jedna to jest, jeżeli jesteś menadżerem i masz zespół albo kilka zespołów, chciałbyś wprowadzić Scruma w taki sposób, że te zespoły będą czuły się zachęcone, zainspirowane i będą rozumiały o co chodzi w ogóle w tym Scrumie i dlaczego iteracyjne dostarczanie produktu i zespołowość jest taka ważna, żeby tego mogli doświadczyć. A drugą grupą, która może być zainteresowana tym tematem, to generalnie menadżerowie, którzy chcą wprowadzać szerszą zmianę w organizacji, zastanawiają się, jakich narzędzi użyć w kontekście wprowadzania warsztatu, szkoleń, żeby też to zrobić skutecznie i żeby zespoły, które uczestniczą w tym, dostały to, co jest najważniejsze, żeby zacząć i żeby zrozumieć, o co w tym Scrumie. Tytuł odcinka jest dość szeroki. Jak skutecznie wprowadzić Scrum w organizacji? Trochę mylący. Tak naprawdę będę dzisiaj opowiadał o tym, w jaki sposób zrobić warsztat, szkolenie, które da ludziom doświadczenie pracy w środowisku iteracyjnym, w pracy zespołowej, pracy nad celem, korzystając ze Scruma. Wszystko zaczęło się wiele lat temu, kiedy pracowaliśmy z Lechem Wybuchowskim w Intelu i już wtedy widzieliśmy, że takie szkolenia oparte o przekazywanie jakichś teoretycznych rzeczy nie działają. One mają bardzo małą skuteczność. I zaczęliśmy szukać jakiejś koncepcji, jakiegoś rozwiązania, jakiejś symulacji, czegoś, co pozwoli wrzucić grupę warsztatową w taki proces, gdzie będą mogli doświadczyć tej pracy w Scrum i doświadczyć tego wszystkiego, co jest tam istotne. Doświadczyć 12 Agile Principles, doświadczyć iteracyjności, doświadczyć pracy grupowej. I szukaliśmy różnych inspiracji i ta inspiracja przyszła razem z którąś z konferencji, w której uczestniczyłem. I był ciekawy warsztat, który miał pokazać pracę zespołową pod presją czasu. I na tym warsztacie było zastosowane pisanie opowiadania. I wtedy właśnie dostałem olśnienia, mówię tak, to jest to. Tak intuicyjnie czułem, że tworzenie opowiadania kryminalnego ma kilka niesamowitych zalet i może być świetną bazą do warsztatu zwinnego. I zaczęliśmy z tym eksperymentować. Znaczy stworzyliśmy jakąś taką pierwszą wersję, gdzie powiedzieliśmy sobie, dobra, celem będzie napisanie przez grupę warsztatową opowiadań kryminalnych, zaraz powiem dlaczego dwóch, w oparciu o Scruma. No i te pierwsze próby polegały na tym, że stworzyliśmy sobie jakiś inicjalny backlog, to wszystko było takie drukowanie, wycinanie i eksperymentowaliśmy z tym, co się sprawdza, co się nie sprawdza. I bardzo szybko dostaliśmy bardzo pozytywny feedback od uczestników, którym się ta idea spodobała i widzieliśmy też, że to działa. Więc po dopracowaniu jakichś tam elementów timingu, ilości story w backlogu, zdecydowaliśmy się stworzyć taką wersję pudełkową. Powstała nazwa Scrumtail jako symulacja Scruma. Powstała strona internetowa. I co się udało? Dlaczego Scrumtail jest takim fajnym narzędziem do nauki Scruma i w ogóle nauki zwinności, nauki iteracyjnego podejścia? Udało nam się osiągnąć najważniejszy cel, czyli stworzyliśmy symulację, w której grupa osób traci poczucie takiego sztuczności ćwiczenia warsztatowego i całkowicie się angażuje w to, co tworzy. Całkowicie się angażuje w stworzenie tego produktu i dzięki temu, że to jest to opowiadanie kryminalne, udaje nam się bardzo silnie zaangażować uczestników w proces tworzenia tego produktu. Wydaje się, że dzieje się to dzięki samej koncepcji opowiadania kryminalnego. Jest to samo w sobie angażujące, kreatywne, ciekawe. Właśnie drugą rzeczą jest to, że włączamy uczestników w bardzo kreatywny proces, który jest właśnie angażujący, który pozwala na to, że wymyślamy pewne rzeczy w tym produkcie i przekuwamy je na te kolejne inkrementy produktu. Żeby trochę zobrazować, jak to wygląda, to zaangażowanie na warsztacie, to powiem tylko tak. Trzeba ludzi odrywać od klawiatur, kiedy jest przerwa i powiedzieć stop, teraz idziemy na kawę i na siusiu i odkładamy i nie piszemy, żeby też zachować ten timing przeznaczony na tworzenie. Zdarzyła się osoba, która po warsztacie nagrała audiobook z tego, co zostało tam stworzone i co ciekawe, jak ten audiobook puściłem w domu, to moja rodzina powiedziała, wow, to jest naprawdę niezłe opowiadanie kryminalne. To jakbym to przeczytała w książce, to właściwie
Ludzie też publikują później sobie te książki w firmach. Jak robimy warsztaty dla zespołów, to potem rozsyłają sobie te powstałe opowiadania. I dlaczego to zaangażowanie jest takie ważne? Dlatego, że pozwala łatwiej się uczyć. My jako ludzie uczymy się włączając różne rzeczy, nie tylko rozumienie, ale też emocje, stan emocjonalny, zaangażowanie. To pozwala na dłużej, na dłużej być w tym doświadczeniu i przenieść to doświadczenie z tych różnych poziomów rozumienia, doświadczenia na realia codziennej pracy w firmie, a co się z kolei przekłada na skuteczność warsztatu, bo wtedy ludziom, a pamiętacie, to była taka sytuacja z tego warsztatu, że mieliśmy tutaj taką dyskusję i pomogło nam to i tamto. Albo mają takie doświadczenie, pamiętacie? Pierwszy sprint był chaotyczny i wydawało nam się, że niczego nie uda nam się dowieść w te 3 sprinty, ale zobaczcie, po 3 sprintach wszystko nam się ustabilizowało. Wystarczyło trochę zaufać temu frameworkowi i to się udało. Nie wiemy jak, ale to wszystko jakby sam Scrum sprawił, to ramy, które tam są, powtarzalność sprawiły to, że myśmy złapali rytm. Czy mamy taką kartę specjalną, która wchodzi w trakcie, gdzie trzeba dodać do opowiadania product placement, to są meble z Ikei. I nagle po dodaniu tych informacji, po dodaniu tam trzeba podać nazwy konkretnych mebli i zachwalić się za niską cenę, wysoką jakość. No i co się okazuje? No po zmianie tego opowiadania, po dodaniu tych elementów, no wygląda to koślawo i słabo. Wcześniejsza piękna scena morderstwa, kiedy trup leży gdzieś tam zalany krwią na sofie, mózg gdzieś, narzędzie zbrodni i nagle ktoś chwali tą sofę za wysoką jakość i niską cenę i zaprasza do zakupu, no wychodzi słabo. To są też takie doświadczenia, które później zespół przynosi i kiedy pojawia się w rzeczywistej sytuacji jakaś prośba od klienta o zrobienie czegoś, co zepsuje jakby tą spójność produktu, nad którym zespół pracuje, to zespół mówi, hej, mamy IKEA tutaj. I to jest moim zdaniem zaleta i największa zaleta tego warsztatu. Drugą rzeczą, którą daje zaangażowanie, jest wprowadzenie rzeczywistej dynamiki zespołu. Czyli pojawiają się rzeczywiste emocje, ktoś jest sfrustrowany, ktoś jest na kogoś trochę zły, że jakoś inaczej. Pojawiają się jakby taki jakiś konflikt w wyborze rozwiązań i one są prawie że rzeczywiste, bo nam zależy na tym, żeby to było fajne opowiadanie i nasza koncepcja jest świetna. Także ta dynamika pozwala też zaobserwować w tym warsztacie takie elementy team buildingowe. Ja bardzo często używam Scrum Taila do pracy z zespołami, które już znają Scruma, ale chcemy sobie przepracować pewne takie team buildingowe aspekty, poszukać, nie wiem, jakichś ukrytych talentów, które często się objawiają w trakcie tego warsztatu. Ktoś, kto na co dzień nie wykazuje takich umiejętności leadership, takiego liderowania, nagle wyskakuje i zaczyna organizować grupę. No i na koniec ostatni taki element związany z zaangażowaniem, samą koncepcją opowiadania kryminalnego jest fun, czyli dobra zabawa. Ludzie, którzy się dobrze bawią na warsztacie, potem go dobrze wspominają i łatwiej przenoszą tą naukę do codziennej pracy. Ale zaangażowanie to jest tylko jeden z takich bardzo ważnych zalet akurat tej symulacji. Drugą grupą, którą ja sobie bardzo cenię tych zalet, to jest podobieństwo między pisaniem opowiadania kryminalnego, a tworzeniem produktów software'owych. Po pierwsze, samo pisanie. Tu piszemy, tam piszemy, tu zmieniamy w miarę tak samo łatwo i tu zmieniamy. Modyfikujemy rzeczy, które już istniały. Robimy refactoring, tak? Często jest tak, że na warsztacie, na sprint review, kiedy jest demo, jest klient mówi, no nie podoba mi się ten element. Jakbyście tutaj zmienili, no i zespół sobie to zmienia. Element podziału pracy, tak dzielimy się, robimy jakieś kawałki, ale potem to trzeba zintegrować. Musimy zadbać o jakość i ta integracja jest tutaj bardzo dużym wyzwaniem i często jest tak, że pierwszy sprint czytamy sobie, bo na demo, na sprint review każde opowiadanie jest czytane i widzimy, świetny paragraf. Czytamy następny napisany przez kogoś innego z zespołu i on się ma nijak do tego pierwszego paragrafu. Jeszcze styl jest czasem inny. I zespół musi to wszystko zintegrować. Nie tylko pracuje nad swoim kawałkiem, ale też nad całością produktu. Kolejną rzeczą, która jest taka fajna w opowiadaniu kryminalnym, jest łatwa ocena jakości. Czytamy sobie to opowiadanie i widzimy, czy tam są błędy gramatyczne, ortograficzne, czy jak to wygląda od strony jakościowej, od strony pewnych standardów, czy wszędzie na przykład, czy jak są pisane dialogi, to czy one wszędzie mają ten sam styl, czy to są, nie wiem,
Kolejną rzeczą właśnie, którą można tutaj bardzo przepracować, to jest ta spójność produktu, czyli na koniec chcielibyśmy, żeby było wrażenie, że to opowiadanie kryminalne jest napisane przez jedną osobę. Więc musimy uspójniać pewne rzeczy. Tak jak w pracy, uspójniamy coding style, uspójniamy pewien look and feel, UX-a, więc tutaj te wszystkie elementy można sobie też przepracować i zobaczyć, jak one są istotne. I ostatnia rzecz, którą ja bardzo sobie cenię, jest taka bardzo, bardzo łatwa ocena jakości, taka subiektywna, fajności jakości produktu. Można łatwo powiedzieć fajne opowiadanie albo takie sobie opowiadanie. I to jest dużo łatwiejsze niż na przykład w symulacji Lego, którą też używam. Ona jest, ma pewne inne benefity, które są dla mnie ważne, ale w Lego, jak oglądam sobie i ten domek ma, nie wiem, zielony dach albo jest taki, siaki, to trudno mi powiedzieć, czy on jest taki fajny, czy mniej fajny od tego w domku, który tam stoi obok, albo który będzie przerobiony. A tutaj to jest takie to się czuje, czy to jest fajne, czy nie fajne. I to są tyle. W skrócie powiedziałem o tym, co jest dla mnie ważne w symulacji Scrumtail, jakie ona ma dla mnie zalety, a teraz trochę powiem, jak z niej korzystam, bo ja najczęściej korzystam z tej symulacji podczas szkoleń, gdzie chcę nauczyć ludzi albo zwinnego podejścia, albo wprost Scruma, bo tu też warto powiedzieć, że Scrumtail, pomimo nazwy i tego, że tam jest użyty framework Scruma, on najbardziej uczy zwinnego podejścia, po prostu iteracyjnego podejścia, tych 12 Agile Principles. I wracając do szkolenia. Moje szkolenia, które są najczęściej dwudniowe ze Scruma, wyglądają tak, że ja pierwszego dnia po bardzo krótkim wprowadzeniu do Scruma, 20 minut, jedna kartka flipcharta, wrzucam ludzi po prostu w symulację Scrumtail i dzięki temu oni przy minimalnej dawce wiedzy w ogóle, dlaczego ten Scrum jest tak skonstruowany, wchodzą i nabierają doświadczenia i później podczas drugiego dnia możemy sobie już wejść troszeczkę głębiej w ten framework i zacząć linkować, łączyć ich rzeczywistość firmową z tym, czego się nauczyli i przekładać to doświadczenie z symulacji na to, co mogą zrobić inaczej, co mogą zacząć, co mogą wprowadzić w firmie i jak użyć tego Scruma w ich kontekście. Mam ze sobą tutaj pudełkowa wersja, to jest taka moja wysłużona już trochę, używana na warsztacie, to jest takie mniej więcej pudełko. W pudełku są dwie plansze, takie dość duże, rozkładalne plansze z tablicą scrumową, z przebiegiem gry. Mamy definition of done, mamy karty ról. Mamy karty eventów, które pomagają trochę, szczególnie dla osób, które zaczynają pracować ze Scrumtailem, żeby sobie zorganizować warsztat, jakby jego przebieg, podpowiadają krok po kroku, co zrobić, na co zwrócić uwagę. No i mamy set kart, takich ładnych user stories. No i mamy na przykład tytuł Postać mordercy. Przedstaw postać mordercy. No i mamy jakieś kryteria akceptacji. Musi zawierać co najmniej 2 cechy wyglądu, opisz co najmniej 2 cechy charakteru. Ma być ciekawie. No i jakaś taka wartość biznesowa określona w dolarkach. Oprócz tego mamy taki trochę podpowiedź, w jaki sposób ułożyć sobie narrację tego całego opowiadania. I jak w ogóle wygląda sam warsztat? Warsztat trwa między 4 a 5 godzin, tak na spokojnie, żeby zrobić sobie przerwy. Taki bazowy setup to są 2 Scrum Teamy, czyli 2 razy około 8 osób. I dlaczego 2? Dlatego, że wprowadzamy jeszcze właśnie dodatkowy taki element na tym warsztacie współpracy międzyzespołowej. I każdy z tych zespołów ma napisać swoje opowiadanie kryminalne, przy czym jest ta sama postać głównego bohatera i styl ma być podobny. Czyli mówiąc o tym, zawsze podajmy przykład takiej książki jak Sherlock Holmes. Czyli każda książka o Sherlocku Holmesie to jest jakiś inny case, inne morderstwo, kto inny zamordował, jakby inne wydarzenia. Natomiast styl jest podobny, wiecie, Anglia, no i Sherlock Holmes i te główne postacie są te same. Czyli mamy te 2 książki, to wprowadza fajną dynamikę, bo też uwspólnienie pewnych rzeczy wymaga współpracy międzyzespołowej. I teraz pokażę Wam na przykładzie wersji online, jak mniej więcej wygląda Scrumtail, jak wygląda przebieg tego warsztatu. Ok,
Czyli mamy taką, jak otworzymy sobie planszę, całą tablicę w Miro, to widzimy trochę tutaj tych materiałów. Początek warsztatu, wprowadzamy w ogóle cel tego warsztatu, wprowadzamy tą koncepcję 2 książek, prowadzenie do ról. Dzielimy uczestników na 2 zespoły, wybieramy role w zespołach i całość zaczyna się od spotkania z klientem. Najczęściej zmieniam kapelusze z prowadzącego na klienta i mniej więcej wygląda tak. Dzień dobry, hello everyone. Jestem John z New York's Publishing Company i witam Was bardzo serdecznie. Jesteście grupą najlepszych ghostwriterów on the planet i napisaliście takie fantastyczne książki jak Harry Potter, Girl with the Tattoo, with the Dragon Tattoo. I love those books. I teraz mamy kolejne wyzwanie. Musimy stworzyć, w naszym wydawnictwie planujemy stworzyć kolejną serię książek kryminalnych i naszą grupą docelową są kobiety w wieku mniej więcej 30-40 lat. Także macie tutaj na tablicy Angelikę jako naszą personę. Ona reprezentuje grupę docelową. Macie tutaj różne elementy, które ona lubi, książki, które czyta, więc piszemy, mając z tyłu głowy, że piszemy dla takiej osoby. I w tej koncepcji serii wydawniczej akcja ma się dziać w małym miasteczku Arsund w Norwegii. Każdy tu się zna. Nikt tam nie trafia przypadkowo. Ludzie piją, wioska jest zasypana zimą śniegiem, także miejcie z tyłu głowy taki klimat norweski chcielibyśmy utrzymać w tych opowiadaniach. I naszą główną bohaterką będzie pani detektyw Olivia Larsson, 37 lat. Przyjechała w odwiedziny do matki z dużego miasta i tu, jak po przyjeździe zdarzają się różne rzeczy. Tutaj też nie jest to łatwa osoba, ma trudny charakter, ma jakieś symptomy pracoholizmu, ale uwielbia swoją pracę. Ma problem też z budowaniem trwałych związków. Jakby te relacje z mężczyznami to tak, wiecie, trochę jak James Bond. Skaczemy ale z nikim się nie wiążemy. I teraz będziemy to tworzyć używając Scruma, bo mamy mało czasu, a chcielibyśmy też minimalizować ryzyka i widzieć mniej więcej w jakim momencie jesteśmy, żeby w razie czego móc najwyżej w miarę szybko cancel ten projekt. Do tego używamy Scruma, tu macie definition of done. Po każdym sprincie chciałbym przyjechać, zobaczyć kolejną wersję tej książki, która będzie coraz bardziej rozbudowana i tutaj są te kryteria, które muszą być spełnione. Wiemy też, że książki, filmy są oparte na pewnych schematach. Tak jak macie komedię kryminalną, to ona też, wiecie, na początku jest fajnie, potem jest dramat i na końcu wszystko się kończy dobrze i musi być ten element zawsze tego, że oni prawie się ze sobą rozstali albo prawie jakby ta miłość przeszła bokiem, ale wszystko się kończy dobrze. I tutaj też mamy taki szkic kryminału, fabułę, który możecie użyć. Macie też odwołania do user stories, tutaj są numery, są to user stories, czyli takie elementy, które mają być dodane do opowiadania, które opracowaliśmy sobie w wydawnictwie, które wydaje nam się powinny być zawarte. Możecie to oczywiście sobie, tutaj liczę na product ownerów, że oni będą w stanie też jakby tutaj ewentualnie zrobić modyfikacje i coś dodać, coś ująć albo coś zmienić. I mamy 2 opowiadania na start, które będą początkiem tej serii wydawniczej. W pierwszym opowiadaniu zamordowany jest lokalny proboszcz. Miejsce zbrodni, mały kościółek na obrzeżach miasta, zamordowany nożem rybackim, potworna zbrodnia, krwawa. Podejrzanym jest młody kleryk, świadkiem był organista. I tutaj już zostawiamy waszej kreatywności, kto był mordercą, dlaczego zamordował, jak Olivia Larsson jakby rozwiązała tą zagadkę. W drugim opowiadaniu ofiarą jest burmistrz, zamordowany w małej chatce nad brzegiem fiordu, powieszony na haku rybackim. Podejrzanym jest lokalny przedsiębiorca, najbogatszy mieszkaniec Arsund. Świadkiem ich kłótni była asystentka. I to samo, też zostawiamy waszej kreatywności, jesteście naprawdę świetnymi fachowcami. Kto tutaj zamordował, jaki był motyw. Także i tutaj jakby wychodząc już z roli tego klienta,
Mówię, że zostawiam telefon product ownerom, że mogą do mnie zadzwonić w każdej chwili, jakby mieli jakieś pytanie, coś chcieli zmienić, a ja lecę na Hawaje spotkać się na spotkanie biznesowe. Tak się zaczyna warsztat, czyli zostawiamy im pewną zarys koncepcji, pewną ramę, od której mogą zacząć i później zaczyna się ten kreatywny proces tworzenia. Muszę chyba tutaj zrestartować. W notatkach jest przebieg warsztatu, czyli zaczynamy właśnie od tego spotkania z klientem i później zespoły tworzą wizję produktu. Najczęściej się dzieje, stoją przy flipcharcie na stojąco i dyskutują, kto zamordował, dlaczego, co będzie tym motywem, co będzie stanowić ten core tego opowiadania. Potem razem sobie dzielą się najpierw robią to w zespołach, potem razem się spotykają, dzielą się tymi pomysłami i jeszcze dopracowują te elementy wspólne, typu no dobra, to narrację jak prowadzimy? Ma być narrator, czy to Olivia Larson ma prowadzić narrację, jaki ma być, nie wiem, czas, czy to jest współczesność, czy akcję umiejscawiamy, nie wiem, w latach 80. i nie mamy telefonów komórkowych. I później jest jeszcze jeden product backlog refinement i tutaj mamy właśnie element takiego dwuwymiarowego backlogu, gdzie celem tego refinementu jest to, żeby zespoły w ogóle zobaczyły, co mają w tym inicjalnym backlogu, ewentualnie coś dodały, coś zmieniły, spriorytetyzowały sobie te historyjki w taki sposób, żeby u góry były te najważniejsze i proszę ich też, żeby zdefiniowali sobie, co będzie stanowić te MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli coś, co mówimy, słuchajcie, naszym celem, jest tutaj też, żeby jak najszybciej dostarczyć takie opowiadanie, które będzie już może nie bardzo rozbudowane, ale spójne i całościowym takim pierwszym wersją, którą możemy pokazać naszym zaprzyjaźnionym czytelnikom, żeby oni ocenili, czy to w ogóle jest, czy idziemy w dobrym kierunku. I to jest to nasze MVP. No i później już mamy 3 sprinty, typowo scrumowe, czyli zespół sobie planuje pracę, gdzie musi stworzyć sobie cel sprintu, właściwie co oni chcą uzyskać. Bardzo, bardzo fajnie się pracuje na celu sprintu w tym warsztacie, bo on jest taki faktycznie łatwo go zdefiniować. Wybierają sobie user stories, które chcą zrealizować, dzielą się tą pracą i zaczyna się praca. Mamy 2 dni pracy po 7 minut. Między tymi dniami jest daily stand-up krótki, no i później mamy demo. Przyjeżdża klient i czytamy sobie na głos te opowiadania, wyświetlamy na rzutniku, na telewizorze i faktycznie oglądamy. Mamy tą pętlę sprzężenia zwrotnego związaną z tym, jak wygląda produkt. Czytamy go w całości, zatrzymujemy się tam, gdzie mamy jakieś uwagi, czy jako klient, czy jako zespół, czy product owner. Zespół sobie notuje te uwagi po to, żeby wprowadzić zmiany. I tuż ode mnie jako klienta, czy facilitatora, który gra rolę klienta, zależy, jak bardzo będę challenge'ujący dla zespołu. Mogę tam prosić ich o takie drobne zmiany, ale zdarzało mi się na warsztacie powiedzieć, słuchajcie, tutaj telefon komórkowy, nie, ja bym chciał, żeby to było w latach 80. Nie? Albo nie pasuje mi, że mordercą jest kobieta, bo targetujemy, chcemy tutaj tworzyć silne kobiece charaktery w postaci pani detektyw, niech mordercą będzie jednak mężczyzna i oni muszą sobie tam przerobić. To rzadko tak wrzucam im taką wielką bombę, ale to też się zdarza. No i po domknięciu sprintu, po uporządkowaniu tablicy mamy retrospektywę. I tak 3 sprinty. Na koniec mamy debrief. Tutaj jest link do dokumentów w Google Docsach albo w jakimś innym narzędziu, gdzie możemy wspólnie tworzyć, pisać. Także każdy zespół pracuje na swoim dokumencie. Tutaj mamy zakryte karty bonusowe, między innymi tą IKEA, o której wspomniałem, która gdzieś tam w trakcie pierwszego sprintu dzwoni John i mówi, słuchaj, mamy podpisaną umowę z IKEA na product placement i tutaj trzeba dodać, takie są warunki tej umowy, trzeba to dodać, będziemy mieć z tego money, no ale tutaj trzeba zmodyfikować produkt i najczęściej też ta IKEA zostaje wprowadzona w drugim sprincie, no i tutaj mamy często sytuację, gdzie to nie wygląda za dobrze. No i na koniec mamy debrief, gdzie mamy też pewne jakieś pytania do grupy i tematy, które chcę z nimi poruszyć. Ja też sobie często, prawie zawsze notuję po prostu pewne moje obserwacje, które potem przynoszę na debrief. I często debrief zaczynam też od tego, że wyświetlam 12 Agile Principles i mówię, słuchajcie, co było, czego doświadczyliście tutaj, co tu jest napisane. I z reguły większość z tych 12 Agile Principles jest mocno obecna jako doświadczenie w trakcie tego warsztatu.
Ale też co mówią uczestnicy podczas debriefu. Często mówią, Jezus Maria, w ogóle nie, jak ktoś powiedział, że będziemy takie coś robić, to w życiu nie wyobrażałem, że będziemy w stanie napisać takie fajne opowiadanie, a często jest tak, że jeżeli to nie jest warsztat robiony dla jakiejś firmy i dla jakiegoś zespołu i tam są osoby losowe, to w ogóle to mówią jeszcze, Boże, nie znając tych wszystkich ludzi, z którymi tutaj pisałem, w ogóle to w życiu nie pomyślała, że takie opowiadanie nam wyjdzie, ale mówią jeszcze często, przychodząc na ten warsztat, nie znałam tych ludzi, a teraz czuję się jakby się czuję z nimi jak ze zgranym zespołem. Czyli to jest też elementem tego warsztatu jest taki team building, gdzie ludzie faktycznie w bardzo krótkim czasie są w stanie stworzyć taki high performing team, który w tym kontekście funkcjonuje jako taki wysokowydajny zespół. To, co już też wcześniej mówili, na początku był chaos. To też jeden z menadżerów, kiedy robiliśmy ten warsztat dla grupy menadżerów, to jeden z menadżerów powiedział, tak mnie korciło, żeby to uporządkować w tym pierwszym sprincie, bo to był taki chaos, nie wiadomo, już chciałem to jakoś uporządkować, ale dobrze, że tego nie zrobiłem, bo framework to uporządkował. Same timeboxy, cele spotkań, ta rytmiczność spowodowała, że my w trzecim sprincie zaczęliśmy działać bardzo płynnie. Oczywiście wszyscy zwracają uwagę na to i bardzo to mocno widać w tym warsztacie, to iteracyjne dostarczenie. Czyli to, robimy w sprincie produkt, patrzymy na niego na demo, wyciągamy wnioski, poprawiamy, dokładamy, rozwijamy. Szczególnie to widać na przykład w kontekście konieczności integracji. W ogóle tą wczesną integrację też ludzie mówią, Boże, to było tak widoczne, że właściwie ten pierwszy sprint pokazał nam, że ten produkt jest taki niezintegrowany. Musieliśmy się zastanowić, jak w tym naszym zespole nie tylko napisać ten swój kawałek, ale też jak zadbać o to, żeby to wszystko było spójnie zintegrowane i na to idzie dużo czasu. Widzą wartość retrospekcji. Nawet jeżeli tam jest krótko, mało czasu, to jest jakaś zmiana, typu o Jezu, pisaliśmy, nie wiem, indywidualnie, może zaczniemy pisać sobie, się sparujemy i będziemy taki trochę per programming, per writing robić i patrzą, jak to działa. Albo widzą, że mają różne umiejętności pisarskie. Ktoś mówi, słuchajcie, no mi to ciężko idzie, może ja będę na przykład poprawiał błędy. No okej, no to sobie to zmienimy w następnym sprincie. Czyli to doświadczenie też jest obecne. Doświadczenie samoorganizacji. Ten zespół na warsztacie nie ma menadżera. On funkcjonuje jako faktycznie samorganizujący się zespół. Tam jest bardzo dużo takiego emergent leadershipu. Ktoś wskakuje w tą rolę lidera, ktoś zaczyna ogarniać jakiś kawałek, ktoś ogarnia jakiś temat w tym, który musi być zaopiekowany. Ma jakiś pomysł i go ciągnie. Oczywiście można sobie omówić rolę później, można sobie omówić spotkania. Jest to generalnie fajna baza pod to, żeby później pogłębić sobie wiedzę. Okej, to tyle. Tak mniej więcej wygląda warsztat. Osoby, które chciałyby wykorzystać w swoich warsztatach, w swojej firmie, to zapraszam na stronę scrumtail.com. Tu jest sklep, gdzie są te kilka opcji dostępnych. Jest ta pudełkowa wersja podstawowa, jest wersja online, którą Wam pokazałem. Jest też taka pomniejszony zestaw bez planszy. Trzeba sobie planszę samemu zrobić z takim workiem z kartami. A dla osób, które chciałyby taki warsztat z Scruma zamówić, to na mojej stronie przemekwitka.com, jak klikniecie sobie w ofertę, to tutaj jest też oferta warsztatu Scrumowego, który właśnie który bazuje na wykorzystaniu Scrumtaila. I to jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. Mam nadzieję, że nie zabrzmiało za bardzo sprzedażowo. Moim celem było oczywiście też pokazać Wam, że można skorzystać z moich szkoleń, czy kupić sobie Scrumtail na swoje potrzeby, ale chyba najbardziej chciałem przekazać to, że wprowadzając Scruma, planując jakieś szkolenia, ważne jest to, żeby dać ludziom doświadczenie, wrzucić ich w takie środowisko, gdzie będą mogli nie tylko coś teoretycznie poznać, czy przepracować takimi ćwiczeniami warsztatowymi, które jednak są trochę abstrakcyjne i później to doświadczenie z warsztatu przenieść do realiów życia w firmie, ale też
żeby zainspirować tą grupę, żeby te osoby, które gdzieś tam słyszały o tym Scrum, to takie, mam tam kolegę w takiej firmie i oni tam mają Scrum, a to w ogóle to jest masakra, to w ogóle nie działa, jest gorzej niż było, żeby im pokazać, że jest wiele takich antywzorców, złych wdrożeń Scruma dookoła, żeby im pokazać, o co tak naprawdę w tym chodzi i jak to zrobić dobrze. I żeby faktycznie poczuli tak, to niezależnie od tego, co ja tam słyszałem o tym Scrumie, to może mieć sens. Bo ja czuję osobiście, jakby zobaczyłem, że udało nam się stworzyć świetne opowiadanie kryminalne w krótkim czasie, korzystając z tego frameworku i to się dało. Więc czemu nam się ma nie udać zrobić to z produktem, nad którym pracujemy. Także to wszystko na dzisiaj. Jak zawsze zapraszam do kontaktu na LinkedIn, czy do komentarzy pod tym filmem, do polecania kanału swoim znajomym, jeżeli uważacie, że to jest ciekawa, wartościowa wiedza czy informacja. Szczególnie ten odcinek można polecać, nie wiem, znajomym trenerom czy osobom, które prowadzą szkolenia ze Scruma albo się przygotowują, chcą takie szkolenie zrobić dobrze. A ja życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia i do zobaczenia.